To nie był samochód, to była broń. Mercedes W140 miał zniszczyć konkurencję raz na zawsze. Nie powstał po to, by być kolejną klasą S. Powstał po to, by zamknąć epokę, w której ktokolwiek mógł jeszcze kwestionować dominację Mercedesa w segmencie luksusowych samochodów. To nie był projekt rynkowy, to był projekt ideologiczny. W140 miał udowodnić, że jeżeli inżynierowie w Stuttgarcie dostaną wolną rękę i nielimitowany budżet, zbudują samochód, którego nie da się przebić ani technicznie, ani jakościowo, ani prestiżowo. Zbudują centrum sterowania wszechświatem i gwiazdę śmierci dla konkurencji. Prace rozpoczęły się na długo przed tym, zanim świat był na to gotowy. Jeszcze w pierwszej połowie lat 80., gdy klasa S W126 była powszechnie uznawana za najlepszy samochód luksusowy świata, zapadła decyzja, że następca nie może być tylko ewolucją. Miał być krokiem, po którym konkurencja zostanie bez punktu odniesienia. To miało być ostateczne zwycięstwo Mercedesa. W tym czasie nikt w Mercedesie nie myślał o kosztach, normach wizerunkowych, ani o tym, czy świat wciąż będzie chciał takich samochodów za 10 lat. Początkowo W140 miał wyglądać zupełnie inaczej. Założenia stylistyczne były aerodynamiczne, nowoczesne i znacznie lżejsze wizualnie. Projekt miał kontynuować racjonalną linię W126, tylko w bardziej zaawansowanej formie. Jednak w trakcie rozwoju doszło do wydarzenia, które na zawsze zmieniło charakter tego samochodu. Podczas testów ergonomii dwóch wysokich decydentów uderzyło głowami w dach prototypu. W odpowiedzi podniesiono linię dachu. Ta decyzja pociągnęła za sobą lawinę kolejnych zmian. Zaburzenie proporcji, konieczność poszerzenia nadwozia, przeprojektowanie zawieszenia i całkowite odejście od pierwotnej wizji smukłej limuzyny. Od tego momentu W140 zaczął rosnąć. Rósł fizycznie, rósł technicznie i rósł mentalnie. Stał się samochodem, który nie próbuje wyglądać na zwinny ani subtelny. Stał się samochodem, który ma dominować przestrzeń. To był świadomy wybór. Nawet jeśli część stylistów widziała w nim błąd, to inżynierowie wygrali tę bitwę. A wszystko dlatego, że dwóch dżentelmenów w Mercedesie puknęło się w głowę. W tle tej historii narastała jeszcze jedna presja. Po raz pierwszy od dekad Mercedes nie był jedynym punktem odniesienia. BMW zaprezentowało nową serię 7 z silnikiem V12, co zostało odebrane w Stuttgarcie jak policzek. Mimo że ówczesne V8 Mercedesa w niczym nie ustępowały konkurencji pod względem mocy, prestiż V12 był nie do zignorowania. Zapadła decyzja, że Mercedes musi mieć własne V12. I to szybko. Tak powstał silnik M120. Jednostka, która nie tylko trafiła do W140, ale później w zmodyfikowanej formie stała się sercem jednego z najbardziej ekstremalnych supersamochodów świata – Pagani Zondy. To pociągnęło za sobą kolejne komplikacje. W140 stał się tak ciężki i tak szybki, że standardowe rozwiązania przestały wystarczać. Trzeba było stworzyć nowe systemy hamulcowe, nowe układy stabilizacji, nowe rozwiązania elektroniczne. W samochodzie pojawiły się systemy, które dziś są oczywiste, ale wtedy były pionierskie. Elektronika auta osiągnęła poziom złożoności niespotykany wcześniej w seryjnym samochodzie luksusowym. Po homologacyjnych obliczeniach okazało się, że przy pełnym obciążeniu pasażerami dopuszczalna ładowność pozostawia minimalny margines na bagaż. To nie był problem PR-owy, to był problem konstrukcyjny, który uderzał w samą definicję luksusowej limuzyny. Wewnątrz Mercedesa ktoś musiał za to odpowiedzieć, a mianowicie Wolfgang Peter, główny inżynier projektu W140. Człowiek, który przez lata był twarzą technicznej strony ostatecznej klasy S. Po ujawnieniu problemów masy został odsunięty od projektu, oficjalnie przeniesiony. Faktycznie ukarany za to, że projekt poszedł za daleko. To był moment, w którym Mercedes po raz pierwszy przyznał się przed sobą, że W140 przekroczyło granicę. Termin premiery przesuwał się, koszty rosły, a projekt stawał się coraz bardziej oderwany od rzeczywistości rynkowej. Gdy W140 wreszcie był gotowy, świat wyglądał już inaczej. Upadł mur berliński, kończyła się zimna wojna, a na horyzoncie pojawiła się recesja. Do tego doszła zmiana społecznego klimatu. Demonstracyjny luksus przestał być czymś, co budziło podziw. Zaczął budzić niechęć. Premiera w 1991 roku była spektakularna, ale reakcje szybko stygły. Samochód był ogromny, ciężki, drogi i zupełnie niepasujący do nastrojów początku lat 90. Dla jednych był symbolem arogancji, dla innych anachronizmem. W krajach Europy Zachodniej stał się wręcz obiektem krytyki, jako przykład nieodpowiedzialnej konsumpcji. To był moment, w którym W140 przestał być tylko samochodem, a zaczął być politycznym i społecznym symbolem. Symbolem obciachu. Równolegle pojawił się nowy przeciwnik, którego Mercedes zupełnie się nie spodziewał. Lexus LS 400. Nie próbował imponować wielkością ani technologicznym rozmachem.
Oferował ciszę, jakość i luksus w sposób bardziej dyskretny, a przede wszystkim znacznie tańszy. To był cios w sam fundament strategii W140. Mercedes odpowiedział po swojemu. Jeszcze więcej technologii, jeszcze więcej wyposażenia, jeszcze więcej wszystkiego. Tyle, że to tylko zwiększyło masę, złożoność i koszty. Tak, W140 miał osiągnąć ostateczne zwycięstwo przez triumf woli. W trakcie produkcji W140 przeszedł wyraźny podział na dwie fazy. Wczesne egzemplarze są najbardziej ortodoksyjne, surowe, masywne, z charakterystycznymi rozwiązaniami, jak wysuwane znaczniki parkowania, czy wyraźne dwukolorowe schematy lakierów. Po modernizacji z połowy dekady samochód został częściowo ucywilizowany wizualnie. Zniknęły kontrastowe listwy, pojawiły się nowe reflektory, zmieniono detale, a elektronika została uporządkowana. Był to pierwszy sygnał, że nawet w przypadku W140 zaczyna się myślenie o kosztach i wizerunku. Wersja coupé, oznaczona jako C140, była osobnym rozdziałem. Coupé na bazie W140 od samego początku był projektem problematycznym i właśnie dlatego jest tak interesujące. Mercedes nie budował C140 jako sportowej alternatywy dla sedana. Nie miał być to samochód dynamiczny ani lekki. Jego zadaniem było skondensowanie idei klasy S w formie dwudrzwiowej, bez żadnego łagodzenia charakteru. To miało być luksusowe coupé absolutne, a nie kompromis między limuzyną a Gran Turismo. Problem polegał na tym, że W140 jako baza był już samochodem skrajnym. Przeniesienie tej masy, technologii i filozofii do nadwozia coupé stworzyło obiekt, który wymagał się klasyfikacją. C140 było krótsze od sedana, miało dłuższe drzwi, inną linię dachu i całkowicie przeprojektowaną tylną część nadwozia, ale zachowało niemal całą swoją techniczną ciężkość. To nie był samochód, który próbował wyglądać na zgrabny. To był samochód, który miał wyglądać na niepodważalny. Stylistycznie C140 było jednym z najczystszych projektów swojej epoki. Brak ramek drzwi, ogromne powierzchnie blachy, szeroki słupek C i masywna tylna partia nadwozia sprawiały, że auto wyglądało jak jednolity blok metalu. Dla jednych była to definicja elegancji pozbawionej ozdób, dla innych wizualna przesada. W czasach premiery krytycy nie mieli wątpliwości. Coupé było zbyt ciężkie, zbyt duże, zbyt poważne, by pasować do wyobrażeń o luksusowym samochodzie dwudrzwiowym. W odróżnieniu od sedana, który przynajmniej mógł się tłumaczyć funkcjonalnością, C140 nie miało żadnego alibi. Nie oferowało dodatkowej przestrzeni, nie było bardziej praktyczne, nie było tańsze. Istniało wyłącznie dlatego, że Mercedes uznał, iż klasa S zasługuje na coupé bez kompromisów. To była decyzja prestiżowa, a nie rynkowa. Technicznie C140 niemal w całości dzieliło rozwiązania z sedanem. Oznaczało to ogromną masę, rozbudowaną elektronikę, zaawansowane systemy komfortu i te same jednostki napędowe, włącznie z V12. Efekt był taki, że dwudrzwiowy Mercedes ważył więcej niż większość ówczesnych limuzyn konkurencji. To nie było coupé w klasycznym sensie. To była limuzyna z dwojgiem drzwi mniej. Początkowo Mercedes sam nie wiedział, jak ten samochód pozycjonować. Coupé funkcjonowało jako 500 sek i 600 sek. Potem jako S-Coupé, aż w połowie lat 90. zdecydowano się wydzielić je jako osobną linię CL. Ta zmiana nazwy nie była kosmetyczna. Była przyznaniem się do faktu, że C140 nie pasuje do klasycznej narracji klasy S i wymaga osobnej tożsamości. Rynkowo C140 nigdy nie odniosło sukcesu. Sprzedaż była niska, zainteresowanie ograniczone, a wizerunek auta był niejednoznaczny. Dla wielu klientów było zbyt monumentalne, zbyt poważne i zbyt ostentacyjne. W dodatku pojawiło się w momencie, gdy dwudrzwiowe luksusowe coupé zaczynały tracić znaczenie na rzecz bardziej uniwersalnych form nadwozia. Paradoksalnie to właśnie porażka rynkowa sprawiła, że dziś C140 jest jednym z najciekawszych klasyków Mercedesa. To samochód, który powstał nie dlatego, że istniało na niego zapotrzebowanie, ale dlatego, że firma chciała udowodnić, iż potrafi zbudować coś skrajnego. W świecie, w którym niemal każdy model jest efektem kompromisu między kosztami, wizerunkiem i badaniami rynku, C140 jawi się jako artefakt z innej epoki. Wersje CL500 i CL600, szczególnie te późniejsze, są dziś postrzegane jako kulminacja tej filozofii. To samochody, które nie próbują nikogo przekonywać. Nie są subtelne, nie są dyskretne, nie starają się przypodobać. Istnieją na własnych zasadach i właśnie dlatego po latach zaczynają być doceniane. C140 i CL nie były lepszymi W140. Były jego czystą esencją. Jeśli sedan był demonstracją siły, coupé było demonstracją obojętności na opinię świata. Mercedes zbudował je, bo mógł. I przez chwilę nikt w firmie nie powiedział nie. W140 był samochodem, który kosztował zbyt dużo, ważył zbyt dużo i pojawił się w złym momencie.
ale był też ostatnim Mercedesem, który powstał bez kompromisów narzuconych przez księgowych. Po nim wszystko się zmieniło. Następca W220 był lżejszy, tańszy, bardziej nowoczesny, ale też wyraźnie mniej trwały i mniej solidny. To właśnie po W140 Mercedes zaczął tracić reputację niezniszczalnej marki. Dziś W140 wraca w zupełnie innym świetle. W świecie, w którym współczesne samochody luksusowe są jeszcze cięższe, jeszcze większe i bardziej skomplikowane, tamten Mercedes przestaje wyglądać jak przesada. Zaczyna wyglądać jak ostatni przedstawiciel starej szkoły. Brutalnie solidny, technicznie szczery i zbudowany z myślą o absolutnej dominacji, a nie o trendach. To nie jest historia o idealnym samochodzie. To historia o samochodzie, który miał być nie do ruszenia, a okazał się zbyt potężny na własne czasy. I właśnie dlatego dziś jest jednym z najbardziej fascynujących Mercedesów, jakie kiedykolwiek powstały. A gdyby ktoś zapytał moją skromną osobę o moje wrażenia odnośnie W140, to wzbudza we mnie jakiś lęk. Zawsze jak go widzę, to obawiam się, że może do mnie strzelić. Ale to ja i moje fobie. A wy co sądzicie o W140? Szczytowa S-ka? Czy bardziej odpowiedni do blitzkriegu i ostatecznego zwycięstwa? Miał ktoś może takie cudo? Podzielcie się proszę swoimi opiniami, a jeżeli nie chcecie ominąć następnego filmu, to możecie zasubskrybować kanał i do następnego.